Siemka, ja jestem Adacho i cieszę się bardzo, że spodobał wam się ostatni film, w którym mówiłem wam o 15, tak naprawdę 16 momentach z sagi Moro, które chciałbym zobaczyć w anime. W zasadzie chciałbym, ale czekam na nie, bo to już nie jest kwestia samego chcenia, tylko czekania, bo jak dobrze wiecie, kontynuacja anime Dragon Ball Super została zapowiedziana i zgodnie z tym, co mówiłem ostatnio, wrzucam wam drobną kontynuację tej... Nie nazwałbym tego serią, ale tej samej tematyki, czyli momenty z mangi Dragon Ball Super, które chciałbym zobaczyć w remake'u potencjalnym anime Dragon Ball Super, bo tutaj już zakładamy, że Dragon Ball Super Beerus będzie kontynuowane w formie kolejnych sag adaptujących historię z Dragon Balla Super, mniej lub bardziej tak jak wyglądało to w mandze. Więc patrząc od samego początku Dragon Balla Super, czyli od historii z Beerusem, do końca anime tego pierwszego Dragon Ball Super, teraz będziemy musieli operować chyba takim nazewnictwem, bo może dla niektórych nie być już to oczywiste, o którym Dragon Ballu Super mówimy, bo tych Dragon Balli Super mamy już naprawdę kilka. Także do końca Turnieju Mocy, czyli do 42 rozdziału włącznie mangi Dragon Ball Super, być może anime zostanie odświeżone. A to oznacza, że jeśli wierzyć temu, co Akio Ioku powiedział na Genki Damatsuri, będą chcieli przybliżyć scenariusz tego remake'u do tego, jak wyglądał oryginalny skrypt Toriyamy. Wyciąć filery, wyciąć głupotki, które były autorstwa Toei Animation, ale tak jak mówię, jak bardzo będzie to nawiązywać do mangi, nie wiem, więc na potrzeby tego filmu zakładam, że rzeczy, które pojawiły się w mandze i do tej pory nie widzieliśmy ich w anime, bo sytuacje w anime zostały rozwiązane inaczej, powiedzmy, że są kwestią czasu. Czy tak będzie, czy nie, nie wiem, natomiast dzisiaj przygotowałem wam 10 momentów z tych pierwszych 42 rozdziałów mangi Dragon Ball Super, czyli od początku Dragon Balla Super do końcówki Turnieju Mocy. Póki mogę żyć w swojej bańce i myśleć, że to będzie zanimowane, to będę sobie żył w swojej bańce. Jeśli się okaże, że jednak Dragon Ball Super będzie tylko czystym remasterem, a nie tylko remake'iem pod kątem fabuły, to zachowam swoje bluzgi na tamten dzień, ok? Więc 10 momentów, ale póki co 8% zniżki na gry, karty podarunkowe, DLC i punkty na stronie, którą bardzo dobrze znacie. Link do niej znajdziecie w opisie, a nazwa tej strony to eneba.com. Tak się składa, że w lutym, i jeszcze zahaczamy o marzec, mamy jeden kod zniżkowy Lucky 8, Lucky 8, czyli szczęśliwa ósemka. Jest to kod zniżkowy, tak jak wspomniałem, na 8% i ten kod jest dostępny w 4 przedziałach czasowych. Od 5 do 9 lutego, czyli w dniu, w którym to widzicie, możecie już z niego korzystać. Potem od 12 do 16 lutego, od 20 lutego do 23 i od 26 lutego do 2 marca. Od godziny 10, to jest godzina początkowa w tych dniach, do godziny 12 to jest godzina końcowa. Możecie używać kodu Lucky8. Sprawdźcie, czy na Enebie nie znajdziecie czegoś dla siebie. Może jakieś Dragon Ballowe gry, może jakieś DLC, może cokolwiek innego. Linki do Eneby tradycyjnie znajdziecie w opisie. A ja przechodzę do miejsca 10, bo nie powiedziałem wam o tym, że to jest ranking. Tutaj nie będę mówił o tych momentach w kolejności chronologicznej, tylko poukładałem je od momentu, który chciałem z tej listy zobaczyć najmniej, albo na którym zależy mi najmniej, do tego, na którym zależy mi najbardziej. Także miejsce 10, czyli Goku kontra Hit. Na turnieju Szampy mieliśmy sytuację, w której walka Goku i Hita wyglądała nieco inaczej. Główną różnicą było to, że Goku używał Super Saiyanina Goda, czyli formy czerwonowłosej, którą poznaliśmy w sadze z Beerusem. Przeczytałem sobie tę mangę Dragon Balla Super jeszcze raz i muszę wam przyznać, że początek mangi Dragon Ball Super bardzo mocno krzyczy. W sensie, że bardzo mocno po nim widać, to jest taki, powiedzmy, angielski frazeologizm, że coś screams, no nie? Dobra, bardzo mocno po nim widać, że jest to materiał promocyjny, bo saga Beerusa jest bardzo, bardzo mocno wybrakowana. Szczerze mówiąc, to nawet kolejne sagi, nawet włącznie z Turniejem Mocy, są bardzo pospieszane, właśnie chociażby sam Turniej Mocy, ale rzeczą, którą moim zdaniem manga zrobiła akurat lepiej niż anime, to, że nie postępowała aż tak szybko z poziomami mocy, bo jeśli spojrzymy na anime, to w jednej sadze mamy Goda, w drugiej sadze mamy Blue osiągnięte na offscreenie, w kolejnej sadze, czyli Szampy, mamy Blue z nałożonym Kaiokenem, 10-krotnym, przypominam, i ten poziom mocy rośnie w przeraźliwym tempie, podczas kiedy w walce Goku i Hita
mamy mocno eksploatowaną formę Super Saiyanina Goda. Walka sama w sobie nie jest jakoś szczególnie dobra, więc chciałbym, żeby w animacji ją trochę podkręcili, ale tak jak mówię, Blue Kaioken jest fajnym rozwiązaniem, ale pojawił się za szybko. Więc biorąc pod uwagę, że w mandze zobaczyliśmy głównie formę God, a forma Blue została wykorzystana jako nagły przypływ mocy, jako taki wybuch mocy, który pozwolił Goku tylko zakończyć walkę, albo w zasadzie Goku próbował zakończyć walkę. I nawet w walce Vegety i Hita było mówione, że Vegeta nie używa nawet 10%, a może właśnie 10% tej właściwej mocy Super Saiyanina Blue. To pod kątem tych szalenie szybko rosnących poziomów mocy było dobre rozwiązanie. Także miejsce 10 Goku Hit. Na miejscu 9 sparring Future Trunksa i Goku. To jest sytuacja z początków sagi Future Trunksa. Mamy tutaj Super Saiyanina 2, mocno eksploatowanego. Super Saiyanin 2 Trunks to jest coś, czego mi brakowało w anime. Tutaj tak naprawdę i Goku i Trunks przez chwilę walczą, używając tej transformacji. Ale walka, mimo tego, że w mandze, i to częsty jest widok w mandze, jest dość krótka, jest kilkustronnicowa, to mamy tam SSJ3, mamy tam kolejne pojawienie się w formie Super Saiyanin God. Mamy nawet nawiązania do tego pierwszego starcia jeszcze z początków Android Sagi, kiedy Future Trunks pierwszy raz przeleciał do naszych czasów, w cudzysłowie do naszych czasów, i mieliśmy te konfrontacje, kiedy Goku w Super Saiyanie blokował jego ciosy mieczem za pomocą palca. Więc jestem ciekaw tego sparingu też ze względu na to, że Future Trunks używa w końcu formy Super Saiyanina 2. Jestem miłośnikiem tej formy, lubię ją, nie uważam jej za formę idealną. Jeśli spojrzycie na mój ostatni ranking transformacji, top 10 najlepszych transformacji, czy nawet jeszcze miejsca 11-20, w sumie top 20 najlepszych transformacji się u mnie na kanale pojawiło w 2 filmach, to doskonale wiecie, co sądzę na temat tej transformacji, ale w kontekście samego Trunksa uważam, że tego mu po prostu brakowało, że w anime Trunks zamiast dostać to SSJ2, które w jego przypadku było naprawdę silne, bo radził sobie dobrze z Goku w Super Saiyanie 3, to dostał to Ikari, które może wyglądało epicko przez pierwszy moment, scena była emocjonująca, ale z logicznego punktu widzenia to nie miało sensu i to nigdy nie zostało wytłumaczone, więc ten sparring, czekam na niego ze względu na to, że zobaczymy inne transformacje, ale też ze względu na to, że po prostu jestem ciekaw animacji i użycia różnych transformacji w tej krótkiej sekwencji. Miejsce 8 to druga, można powiedzieć, w historii prawdziwa walka Vegety i Beerusa, no bo pierwsza to jest moment z urodzin Bulmy, That's My Bulma, to zobaczymy w Dragon Ball Super Beerus, zobaczyliśmy nawet częściowo w zapowiedzi, natomiast druga walka, na którą czekam nieco bardziej, to sparring Vegety i Beerusa przed turniejem mocy, to jest ich pierwsza walka, tak jak mówię, od Battle of Gods i co jest ciekawe, Vegeta używa w tej walce po raz pierwszy na wizji formy udoskonalonego, ostatnio mówiłem udoskonalowanego, udoskonalonego, to jest słowo, z którym ostatnio miałem problem, udoskonalonego, bo jest doskonały, został on udoskonalony, czyli po angielsku perfected, Super Saiyanina Blue. Jeśli chodzi o chronologię, Goku zrobił to pierwszy, jeszcze w walce właśnie w sadze Future Trunksa, natomiast Vegeta użył tej formy i tak, racja, Vegeta mimo tego, że miał swój moment, trafił Beerusa, Beerus oczywiście go potem znokautował, to rzeczą, z której się najbardziej cieszę, na którą się najbardziej cieszę, jeśli mogę tak powiedzieć, jeśli faktycznie zobaczymy to w anime, to to, że zobaczymy po raz kolejny Beerusa w akcji. Biorąc pod uwagę to, jak wyglądało to pierwsze anime Dragon Ball Super, to mieliśmy Beerusa w akcji oczywiście w Battle of Gods i potem, kiedy wymazywał Zamasu. I w sumie to tyle. I Beerus od tamtej pory, w zasadzie od Battle of Gods z tym jednym wyjątkiem, kiedy faktycznie wymazał Zamasu, był postacią, która była takim ruchomym pułapem, ruchomym sufitem, do którego nasi bohaterowie aspirują, ale musieliśmy trochę wziąć to za pewnik. Jakby uwierzyć na słowo. Sytuacje, w których Beerus jest pokazywany jako postać silna i widzimy to w akcji, a nie tylko o tym słyszymy, to jest znacznie lepszy zabieg fabularny, bo lepiej pokazywać niż opowiadać, a jeśli jeszcze zobaczymy to faktycznie w perspektywie walki z Vegetą, który nie dość, że będzie miał w końcu Blue, to jeszcze opanowanego do końca, opanowanego, udoskonalonego, to Beerus po prostu na tym zyska. Jego postać zyska w oczach widzów, bo będziemy mieli pokazane, że on jest faktycznie silny, a nie, że się gdzieś wzmacnia na off-screenie i co chwilę nasi bohaterowie próbują go dogonić. Myślimy, że na przykład Goku w
anime, kiedy walczył z Hitem i używał Blue Kaiokena, to już dogonił Birusa, a potem się okazuje, że jeszcze długa droga do tego. Pozycja myślę, że nieoczywista, ale początek mangi Dragon Ball Super, może nie sam początek, ale pierwsze rozdziały pokazały nam sytuację, która jest dość interesująca. To jest moment, w którym Champa przeleciał na planetę Birusa i właśnie dogadywali się na temat tego turnieju, który między nimi się zawiązał. Whis opowiedział Vegecie o pewnej sytuacji i my tę sytuację zobaczyliśmy, kiedy lata temu Vados i Whis postanowili spróbować może pogodzić Birusa i Champę. Ze względu na to, że oni mają urodziny jednego dnia, no to zrobili im tort urodzinowy. Ale Birus zjadł jagodę. Smaczną jagodę, która była powiedzmy, ta jagoda pełniła funkcję wisienki na torcie, ok? Więc generalnie tamta sytuacja. I my w mandze zobaczyliśmy przebieg tej walki. Walki o olbrzymiej skali i walki, która nie była tylko jednostronnicową retrospekcją, tylko kilkustronnicowym zobrazowaniem tego, jak wygląda walka prawdziwych bogów zniszczenia. I to jest kolejny przykład podbijający to, o czym mówiłem przed chwilą. Zobrazowanie tego, jak przeraźliwie potężni mogą być bogowie zniszczenia, bo walka Birusa i Champy to jest coś, co nie wiem, czy pamiętacie, mieliśmy potencjalnie w filerze z baseballem, tylko że tam nigdy nie doszło do prawdziwej walki, a tutaj mamy walkę, gdzie oni przeskakują z planety na planetę, próbują siebie zniszczyć, strzelają w siebie pociskami, jest tam kilka różnych choreograficznie ciekawych momentów, które chciałbym zobaczyć i też właśnie ze względu na to, że to byłby jeden z niewielu przykładów, kiedy mamy Birusa w akcji i tym bardziej Champę w akcji, więc ta walka na miejscu 7, a na miejscu 6 Super Saiyanin Goku Black kontra Vegeta. Pierwszy raz w historii zobaczylibyśmy Super Saiyanina Goku Blacka, czyli Goku Blacka ze złotymi włosami. Oczywiście nie muszę wspominać o tym, jak bardzo gry czerpałyby z tego momentu. Postać Super Saiyanina Blacka pojawiałaby się w wielu grach i ja jako fan też gier na pewno bym na to czekał, ale to jest też moment ten z Vegetą, który Vegeta w anime miał nieco później. Ten moment, w którym klepał Blacka po treningu w komnacie ducha i czasu i mówił, że tylko Goku jest w stanie wykorzystać pełen potencjał tego ciała. Tutaj mamy trochę to inaczej zobrazowane, bo ta scena jest na początku walki Goku, Blacka i Vegety, kiedy Black jest jeszcze w zwykłym Super Saiyanie, więc mamy ten fajny moment Vegety, mamy nową teoretycznie transformację Goku Blacka, pierwszy raz widzimy coś takiego, no i oczywiście ten moment nie trwałby jakoś szczególnie długo i nie byłby dla nas, jako dla fanów Vegety, też pokazuję na siebie, bo się do nich zaliczam, nie byłby to moment w 100% satysfakcjonujący, no bo chwilę później Zamasu ratuje Blacka, leczy go, Black przechodzi Zenkai Boosta i dosłownie widzimy tego samego Super Saiyanina Blacka. Ma on wyładowanie elektryczne, ale fryzura dalej wskazuje, że jest to zwykły Super Saiyanin. Nawet gdyby to był Super Saiyanin 2 Black, to nadal on wygrywa z Super Saiyaninem Blue Vegetą, więc totalnie się sytuacja odwróciła. Natomiast ta pierwsza część walki to jest coś, co chętnie zobaczę. Ale na miejscu 5 jest sytuacja też związana z tymi dwiema postaciami, chociaż nie tylko, czyli rewanż, można powiedzieć, Vegety i Blacka, tylko że tym razem Vegeta używa formy Super Saiyanina Goda. To jest pierwszy raz, jak widzimy Goda Vegetę. Oczywiście, z naszej perspektywy widzieliśmy go w 2018 roku, kiedy mieliśmy film Dragon Ball Super Broly, ale wiemy, że jest to historia dziejąca się później. W anime Dragon Ball Super oczywiście Goda Vegety nie mieliśmy, więc mielibyśmy tutaj pierwsze spojrzenie na Goda Vegetę, który oczywiście użył taktyki nieco podobnej do tego, co zrobił Goku w walce z Hitem, czyli Super Saiyanin God, ale w momencie uderzenia albo w tym ostatecznym momencie ataku transformuje się w Blue, żeby przezwyciężyć przeskok w czasie. Tutaj Vegeta dopracował tę technikę, bo na bieżąco przemieniał te transformacje. Przeskakiwał między Godem, czyli formą szybszą, lepiej zbalansowaną, a formą Blue, czyli tymi nagłymi skokami energii, których mimo wszystko nie może zrobić aż tak dużo, właśnie ze względu na zużycie ki. Ale chciałbym też przypomnieć o tym, jak obudowana jest ta scena, bo Vegeta w formie God, właśnie używając tej taktyki, walczył z Goku Blackiem, ale w tym samym momencie Goku, używając Mafuby, próbował zapieczętować Zamasu. Wiadomo, nie wyszło to ze względu na niezabranie pieczęci, ale w mandze to była sekwencja bardzo dynamiczna, bo nie dość, że mieliśmy dwie walki obok siebie, to chwilę później nastąpiła fuzja. Mimo wszystko nie będę wam tutaj ściemniał, najbardziej z tych rzeczy chcę po prostu zobaczyć God Vegetę. Też trochę pamiętając, jak świetnie on wyglądał w filmie kinowym Dragon Ball Super Broly, no ale mówię, biorąc pod uwagę, że Tadayoshi Yamamuro jest dalej dyrektorem, jeśli chodzi o animację,
prawdopodobnie właśnie ze względu na to, że nie jest to pełen remake, pełen może reboot nawet anime Dragon Ball Super, tylko dalej jest to anime bazujące na tych starych rysunkach, no to naturalnym wyborem jest to, że Yamamuro, który był autorem starych modeli postaci, jest też tutaj odpowiedzialny za tę nową, powiedzmy, wersję Dragon Balla Super. No ale, tak jak mówię, jeśli zakładamy, że ten remaster, remake Dragon Balla Super będzie trwał do końca Turnieju Mocy, to pewnie od Turnieju Mocy, czyli już Saga Moro i dalej, Tadayoshi Yamamuro nie będzie brany pod uwagę, no bo nie będzie trzeba bazować na starych jego rysunkach, no bo po prostu one nie istnieją. Miejsce czwarte jest trochę kontrowersyjne. Myślę, że już wszyscy zdążyliśmy ochłonąć, biorąc pod uwagę to, jak wielki szok był to za pierwszym razem, kiedy zobaczyliśmy, jak Roshi rzuca się w stronę Jirena, ale tak, na miejscu czwartym jest Roshi kontra Jiren, chociaż to kontra, to versus, to jest chyba to słowo, które sprawia, że całość tej sytuacji jest trochę, może źle, nie chcę tutaj mówić, że źle interpretowana, ale trochę interpretowana w taki sposób, jakby Roshi faktycznie walczył z Jirenem i jakbyśmy mieli porównywać ich poziomy mocy jako poziomy mniej więcej zbliżone do siebie. To absolutnie tak nie wyglądało. Roshi w tamtej walce nic Jirenowi nie zrobił, on wytrzymał dosłownie kilka sekund unikając i jeśli spojrzymy na to, co Roshi wspomniał wcześniej, o czym mówił wcześniej, przekazał Goku lekcję Szkoły Żółwia. Lekcje, a nie lekcję, no bo lekcji Szkoły Żółwia jest więcej. Jeść dobrze, dobrze odpoczywać, dobrze się bawić, dobrze się uczyć, ale Roshi postanowił tutaj pokazać Goku, jak dobrze się ruszać. I myślę, że to jest właśnie rzecz, na którą powinniśmy tutaj zwrócić uwagę. Jiren był zaskoczony tym, jak Roshi się rusza i Roshi wytrzymał dosłownie tylko chwilę. Uniknął paru ciosów Jirena, ale moment później został znokautowany, wyrzucony poza arenę i Jiren tak na dobrą sprawę się nie starał. Przez chwilę został zaskoczony tym, w jaki sposób Roshi się porusza, ale nie nazwałbym tego walką. Okej, to jest nazywane jako walka, no bo Roshi wypuszcza w jego stronę ciosy, próbuje go atakować, ale tak jak mówię, Jiren nie zrobił sobie z tych ciosów nic, no i też ten moment jest o tyle ważny, że to jest bezpośredni bodziec, który wpłynął na Goku, który doprowadził do jego pierwszej transformacji w Omen, która swoją drogą była dość rozczarowująca, jeśli spojrzymy na mangę, bo Goku w tej pierwszej transformacji nic nie zrobił. Rzucił się w stronę Jirena i ta transformacja się wyłączyła, więc biorąc pod uwagę, jak rozegrało to anime, a jak rozegrała to manga, to jeśli faktycznie tutaj nowy Dragon Ball Super będzie podążał za sytuacją z mangi, oj, mam nadzieję, że dostaniemy tego trochę więcej, bo jeśli będzie to faktycznie podążało 1:1 za tym, jak to jest w mandze, to ta pierwsza transformacja w Omen myślę, że będzie czymś, co wkurzy wielu fanów. Miejsce trzecie, czyli scena, która jest bardzo, bardzo losowa, bym nawet powiedział. Jest dziwna i o tyle jest to ciekawe, że ona potem została w pewien sposób wspomniana w Sadze Granoli. O Sadze Granoli też zrobię osobny film z takimi momentami, które chciałbym zobaczyć w anime, więc do tego Was też tutaj zapraszam już teraz. To powinno się jeszcze pojawić w lutym. Ale Goku używający Hakai na scalonym Zamasu. Nadal saga Zamasu, ale mamy tutaj sytuację, która została poprzedzona pierwszym użyciem tego Perfected Blue, czyli tej doskonałej wersji Super Saiyanina Blue bez wycieku aury, więc Goku był w stanie walczyć ze scalonym Zamasu, co na pierwszy rzut oka może wydawać się trochę naciągane, no ale umówmy się, że jest to przynajmniej jakieś wytłumaczenie. W tej scenie mieliśmy też bezkoszulkowego scalonego Zamasu z górą mięśni, więc ja jako, powiedzmy, bijąca w klatkę piersiową pięściami małpa, lubię mięśnie, lubię brutalność raz na jakiś czas, więc wydaje mi się, że gdyby faktycznie zostało to narysowane w anime tak, jak zostało to narysowane przez Toyotaro w mandze, no to ten Zamasu bezkoszulkowy to jest też widok, na który sam w sobie czekam. No ale później kulminacja tej sceny, czyli Goku próbuje pożyczyć technikę Birusa i wykonuje praktycznie udane Hakai, no bo fakt, że Hakai się nie udało, wynika tylko i wyłącznie z tego, że Zamasu złapał Mai i Goku był zmuszony przerwać wykonywanie tej techniki. Do połowy wymazał Hakai, oczywiście to było wymazowanie nieco wolniejsze, gdyby Birus to robił, to prawdopodobnie Zamasu nie miałby nawet czasu, żeby zareagować, ale jestem ciekaw, jak ten moment zostanie zanimowany. Wyobraźcie sobie ten moment, ten szok, kiedy Goku nagle pojawia się za Zamasu i wykrzykuje to słowo Hakai. Niesamowicie to musi wyglądać i to też będzie ten jeden moment, w którym stwierdzę, że fabułę na chwilkę odkładam na bok. Zresztą to już i tak jest rzecz stara, z którą się zdążyłem oswoić, ale jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Więc miejsce trzecie. Na miejscu drugim walka, która w mandze jest jakkolwiek pokazana, natomiast to jest też tylko kilka stron. Uważam, że turniej mocy w mandze jest bardzo pospieszony, a ta walka, czyli Gohan kontra Kefla,
musi, jeśli pojawi się w anime, musi zostać rozwinięta. Połączenie tych dwóch postaci jest bardzo ciekawe. Mamy Gohana, który mówi, że nie chce polegać na swojej sajańskiej krwi, tylko na swojej ewolucji jako człowiek. Mamy z drugiej strony Keflę, która jest w połowie, no bo Kale jest tą legendarną Super Saiyanką, więc mamy tutaj szczyt, może nie tyle co szczyt rozwoju sajańskiej linii, natomiast pewnego rodzaju uosobienie tego, czym są Saiyanie. Wojownicy pragnący tylko coraz większej mocy. Kalifla oczywiście była taką osobą, Kale do tego dorzuciła swoje jeszcze predyspozycje, więc Kefla kontra Gohan. Ta walka w mandze została rozwiązana dość szybko. Można sobie zadawać pytanie, jak to jest w ogóle możliwe, że Kefla w anime walczyła z Goku w Ultra Instynkcie, który wcześniej walczył z Jirenem, więc to jakby stawia Keflę na dość wysokim poziomie, nawet na bardzo wysokim poziomie, jak na tamte czasy. A tutaj walczy z Gohanem, który no oczywiście musiał używać Ultimate, bo to jest coś, co musimy uznać za pewnik, ale czy Gohan jest tak silny nagle? Czy Kefla jest tak słaba? Może fuzja Potar nie jest wcale aż tak silna? Może Gohan faktycznie się wzmocnił w tamtej walce, co też było sugerowane, że Gohan nie dość, że odzyskał swojego ducha bojowego, to jeszcze podczas tej walki się wzmocnił? Okej, poziom mocy być może będzie jakoś wytłumaczony między słowami, ale ta walka to jest po prostu perfekcyjny przepis na akcję. I tego oczekuję, mam nadzieję, że to zobaczymy i że to będzie jedna z najlepiej zanimowanych i z najlepiej przedstawionych walk w całym Dragon Ballu Super, tak jak na przykład walka Gohana i Piccolo i Saonela i Piriny. To jest jedna z najbardziej niedocenianych moim zdaniem walk podczas turnieju mocy. Tutaj oczywiście przeciwnik jest z nieco wyższej półki i też nieco bardziej popularny niż dwójka na meczan z 6. Wszechświata, ale to nie zmienia faktu, że żeby ta walka faktycznie dowiozła, to będzie musiała zostać rozbudowana w porównaniu do tego, co widzieliśmy w mandze. Miejsce numer 1. Myślę, że jak wiecie, jakie rzeczy się działy w mandze, które są takimi rzeczami ekskluzywnymi dla tej wersji papierowej, a o których jeszcze tutaj nie powiedziałem, to doskonale zdajecie sobie sprawę, że walka 12 bogów zniszczenia w formie takiego Battle Royale to jest coś, co jest absolutnie bezprecedensową sytuacją i fakt, że mamy tutaj pokazaną moc bogów zniszczenia, ale nie tylko ich skalę, ale też sporo nowych technik, no bo chociażby Liquir używał technik z wieloma ogonami, Heles, bogini drugiego wszechświata, używała łuku, Rumshi, czyli bóg 10. wszechświata, przecież ryczał tak, że wszyscy się łapali za uszy, Belmont puszczał pociski, które przypominały karty, już nawet nie muszę wspominać o tym, że cała walka zaczęła się od tego, że bogowie zniszczenia rzucili się na Birusa, który pokazał zalążek Ultra Instynktu. Więc nie dość, że mamy walkę bogów zniszczenia, których dopiero co poznaliśmy w historii tak naprawdę, widzimy różne techniki, to też jest potencjał dla gier, żeby te postacie wrzucać do gier, więc moglibyśmy, nie wiem, wyskakuje naprawdę daleko w przyszłość, ale mieć kategorię w Dokanie bogowie zniszczenia. Nie? Dlaczego nie na przykład? Więc ta walka 12 bogów zniszczenia jest naprawdę kopalnią nie dość, że kontentu, to jest czymś bardzo ważnym w kontekście budowania obrazu bogów zniszczenia. Tak bym powiedział, bo bogowie zniszczenia w tym oryginalnym Dragon Ballu Super w anime byli trochę takimi właśnie postaciami, którym musimy uwierzyć na słowo. Bo chociażby ta drobna scena w anime przed turniejem mocy, kiedy tam 4 bodajże bogów zniszczenia coś tam się biło, a potem musiało naprawiać arenę, to się naprawdę dobrze oglądało. To było ciekawe, bo widzieliśmy silne, nowe postacie, które pokazują, na co ich stać, ale tutaj mielibyśmy jeszcze to okraszone właśnie tym Birusem i Ultra Instynktem, plus tymi ciekawymi technikami, no i cała 12 by się biła, więc na to myślę, że czekam najbardziej. Czy to zobaczymy? Nie wiem. Myślę, że im dalej w las, czyli im dalej patrzymy na sagi Future Trunksa i tym bardziej turnieju mocy, tym trzeba tutaj brać to z większym dystansem, bo jak to będzie wyglądać dopiero czas pokaże. Natomiast, tak jak mówię, zakładamy tutaj na potrzebę tego filmu, że te sceny się mogą pojawić w nowej wersji anime Dragon Ball Super, więc jestem ciekaw, jakie Wy chcielibyście zobaczyć. Nie wszystkie takie ekskluzywne dla mangi tutaj wrzucałem, ale to jest mój ranking, do którego mam nadzieję, że się ustosunkujecie w komentarzach. Także napiszcie w komentarzu, na jaki Wy moment z tych być może czekacie najbardziej w anime, który chcielibyście zobaczyć. Zostawcie lajka, jeśli Wam się podobało, suba, żeby niczego nie przegapić. Jeszcze raz odsyłam do linków w opisie na stronę eneba.com i, tak jak mówię, niedługo pojawi się jeszcze kolejna część tej tematyki, czyli momenty z sagi Granoli, które najbardziej chcę zobaczyć w anime, a tam sporo się działo. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.